Cześć, witamy ponownie w Atenach. W dzisiejszym materiale pokażemy Wam 3 magiczne miejsca. Dlaczego magiczne? Zostańcie z nami, a się przekonacie. Pierwszym z tych miejsc jest wzgórze Filopapos. Na samym początku naszej wędrówki na szczyt mamy okazję zobaczyć malowniczy kościół świętego Dymitra. Uważany jest za dość romantyczne miejsce, dlatego ludzie często wybierają go na śluby i chrzty. A po drugiej stronie znajduje się więzienie Sokratesa. To więzienie jest jaskinią i na pierwszy rzut oka nie wygląda zbyt ekscytująco. Niemniej jednak znaczenie więzienia jest ważne. Wydaje się, że słynny filozof Sokrates był tu uwięziony. Sokrates miał nowatorskie pomysły, które kłóciły się z ideami starożytnych Greków. Trafił za to do więzienia. Nazwa wzgórza pochodzi od pomnika Filopaposa, postawionego na cześć grecko-rzymskiego senatora i władcy II wieku naszej ery. Pomnik ten uznawany jest za jeden z najlepiej zachowanych starożytnych zabytków. Nadal dominuje na krajobrazie wzgórza. Jest to ulubione miejsce na spacery wśród Ateńczyków, ponieważ oferuje wspaniałe widoki na Akropol, całe miasto Ateny i Morze Egejskie. Szczególnie polecamy to miejsce na ceremonię zachodu słońca, a po zachodzie słońca zobaczyć, jak pięknie wygląda podświetlony Akropol. Następnym magicznym miejscem, które trzeba koniecznie zobaczyć, jest wzgórze Likabetus. Wejście na szczyt wzgórza Likabetus jest wyzwaniem, które przyciąga zarówno turystów, jak i mieszkańców Aten. Można tu dotrzeć na wiele sposobów. Pieszo, korzystając z malowniczych krętych ścieżek, czy też wybierając wygodniejszą opcję, wjazd kolejką linową. Wzgórze Likabetus jest uważane za jedno z najbardziej romantycznych miejsc w Atenach i prawdopodobnie oferuje najlepszy widok na miasto. Jego wysokość wynosi 277 metrów i jest najwyższym wzgórzem w stolicy. Nazwa wzgórza nawiązuje do wilków, które kiedyś je zamieszkiwały. Greckie słowo likos oznacza właśnie wilk. szczycie wzgórza znajduje się kaplica świętego Jerzego. Niewielka, ale urocza budowla, która datuje się na XIX wiek.
Wzgórze Lycabettus to również raj dla fotografów. Zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy znajdą tu niezliczone okazje do uchwycenia niepowtarzalnych krajobrazów, szczególnie o wschodzie i zachodzie słońca, kiedy światło gra na budynkach miasta, tworząc spektakularne sceny. I teraz nasze ostatnie magiczne miejsce. W samym centrum Aten znajduje się oaza. Ta oaza to duży, bo rozłożony na obszarze około 15 hektarów ogród narodowy, założony pod koniec lat 40. XIX wieku przez Amalię, żonę króla Ottona I. W ogrodach znajdziecie m.in. staw, małe zoo, muzeum botaniczne, kawiarnie oraz plac zabaw. To idealne miejsce na odpoczynek po szalonym dniu zwiedzania. A to jeszcze nie koniec naszego zwiedzania Aten. Już wkrótce widzimy się na zmianie warty oraz odwiedzimy takie turystyczne dzielnice jak Monastiraki, Plaka, Anafiotika. Do zobaczenia!